Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Bartek z Galante Graty, a dzisiaj pogadamy sobie dość o specyficznym temacie, mianowicie o tym, czego nie powinno być tak naprawdę w twórczości, a dość często i od lat się zdarza. Czy to w sztuce, czy to w muzyce, a w tym wypadku już wchodzi nasz offroad. Ja jestem Karol. Ja jestem Bartek. I zapraszamy Was na kolejny odcinek. Sytuacja wygląda w ten sposób, że każdy jest w pewnego sposobu twórcą, czy internetowym, czy twórcą akcesoriów, czy twórcą muzycznym itd., itd. I były też kiedyś takie cytaty na temat kopiowania i tak dalej. Wielu muzyków się na ten temat wypowiadało, mianowicie począwszy od jakichś tam hip-hopowych kawałków. Nie każdy jest fanem, wiadomo, ale tak to wyglądało. No i teraz sytuacja wygląda tak, że jesteś twórcą akcesoriów offroadowych. Tak. I wiesz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o osoby, które tak naprawdę bezczelnie kopiują. No tak, to najwięcej tego widać na grupach facebookowych. Czyli na przykład firma, która jest na naszym polskim rynku z Pomorza, cat4x4.com, taką mają stronę i oni tam sprzedają modele swoich akcesoriów. To znaczy nie kupuje się fizycznych produktów, tylko kupuje się plany. Dostaje się tam pliki na wycinarkę, można to sobie pozaginać. I tak naprawdę jest masakra, jeśli chodzi o kopiowanie tego konkretnego wzoru. Jeep WJ, Jeep WK to jest ten sam bagażnik robiony przez 10 kolejnych osób. Robimy to coraz taniej. W sensie ja zrobiłem za 1800, ktoś zrobił za 1500, ktoś za chwilę zrobi za 1300, za 1200 i po prostu nie mówię, że psuje to rynek. No psuje trochę. Znaczy okej, psuć psuje, natomiast to są, takie są realia, nie? Że ktoś po prostu coś udostępnia za pieniądze z licencją, że jest to do użytku prywatnego, bez kopiowania i za chwilę, za pół roku, za rok każdy robi to samo. No dobra, tylko teraz jest takie pytanie, bo generalnie ktoś ci powie, prawa ekonomii są takie, że jest wolny rynek, nie? Więc można sobie robić to jakby jak się chce, po ile się chce, etc. No ale bądźmy też realistami pod kątem ekonomii i jakby zarobku. Ale teraz jest tak, jeszcze wracając. Pytanie a propos firmy Cat4x4. Oni są twórcą tego? No tak, to jest opisane na stronie. Czyli oni sobie zeskanowali, oni sobie zaprojektowali jakiś bagażnik i oni nie robią tych bagażników, tylko sprzedają projekty. Tak, sprzedają projekt, możesz sobie taki projekt kupić za niskie parędziesiąt dolarów. I sobie go odtworzyć na własne potrzeby. Tylko ciekawe, czy z sprzedaży tego projektu jest też możliwość kopiowania go, przerabiania go. Przepraszam, nie kopiowania, tylko przerabiania. Tak zwany remix culture. No tak, tylko że wiesz, przerabianie, wszystko zależy w jakiej formie. No ale załóżmy, że mają taką możliwość, nie? Załóżmy, że mają taką możliwość. Tylko czy ktoś, kto to potem sprzedaje delikatnie przerobione, nie wiem, ze swoim logo, z czymś tam, czy to jest poprawne? Znaczy nawet jeżeli licencja dopuszcza takie właśnie remiksy, to i tak trzeba nawiązać do oryginalnego projektu. W sensie trzeba to gdzieś umieścić, że oryginalnym twórcą projektu jest ktoś tam. Okej, czyli tak jak w coverach piosenek. Czyli masz piosenkę, bo akurat piosenka i prawa autorskie to jest taki, to jest czym się zawsze siedzi. Czy ktoś jak drukuje na drukarce 3D, ściąga sobie jakieś tam pliki z Printables czy Thingiverse, to wszystko, tam też te licencje niektóre na to pozwalają, z tym, że trzeba odnieść się do oryginalnego twórcy. No tak, jak najbardziej zrozumiałem. Znaczy, mnie bardziej boli to, jakby w tej całej twórczości każdej osoby, bo jest parę firm, tak jak twoja, czy Bison Gear, czy Expedition Gear, czy w zasadzie Gear cały czas. To też masz wariacje po polsku, nie? Tak. Czy jest jeszcze, potem mamy jakieś tam większe marki typu Frontrunner, co jest jeszcze? Rhinorack, ARB. Tak. Jest parę takich. ARB i Rhinorack akurat mają parę zazębiających się projektów. Podejrzewam, że jeden tylko się po prostu to gdzieś tam pomieszało. No i ARBA, że się kopiowało od lat, to był taki standard, nie? Jeżeli chodzi o zderzaki. Było tego mnóstwo. Tylko potem nikt o tym nie mówił, że to jest ARB.
To znaczy, wiesz, no a ARB jest daleko, jest 8000 kilometrów stąd. No tak. Oni tam chodzą do góry nogami, więc... Tak. No. Oni mają trochę inne... Znaczy, szkoda jest moim zdaniem taka, że ludzie nie wymyślają swoich nowych rzeczy. No, bo tak jest najprościej. Jest najprościej, fakt. Tylko teraz jak się odnosić do tego pod kątem produkcji? Bo jeżeli jest osoba świadoma, no to fajnie zobaczy, no ale dobra, ten projekt jest podobny. Ale jeżeli jest osoba nieświadoma, o, jakie fajne rzeczy zrobiłeś, no i ktoś to przyklepie. No, zasadniczo tak klepie. No, jeżeli nie chcesz, czy musisz zbudować swoją rozpoznawalność, musisz być szeroko znany w środowisku, żeby ludzie się potrafili odnieść do tego, że jakby ciebie zobaczyli kiedyś tam z tym po raz pierwszy i widzą kogoś innego, który to skopiował bądź podpatrzył pomysł, luźno się do niego odniósł, jakkolwiek. No rozumiem, a teraz jest temat taki. Kopiowanie tak, no przyklepują sobie to jedno, ale jak jest tak na przykład w bezpośredniej, bo tu daliśmy przykład, która sprzedaje sobie licencję, no ale co jest w przypadku kopiowania produktu 1:1, bo miałeś taki przypadek, że gość skopiował twój bagażnik i twierdził, że da się to zrobić taniej, nie? Na grupie witarowej? To znaczy, tak, no człowiek się w ogóle wypiera, że to skopiował, natomiast ja widząc ten produkt kiedyś przy okazji jakiegoś zlotu na żywo, no to jest, kształty są te same, kąty są praktycznie te same. Jest to mniejsze, jest to delikatniejsze, inne wycięcia są na bokach podłużnic, no ale jakby przykładając te produkty 1:1 można powiedzieć, że jedno było inspirowane drugim. Czyli że taka zbyt mocna inspiracja, nie? No to akurat przykład rynku muzycznego jest dość dobry na ten temat, nie? Jak wiele osób się po prostu kopiowało i potem się mocno tym inspirowało, potem się zarzekało, a w sumie to się mocno inspirowałem. No, Organek jest takim przykładem, że ma parę takich piosenek, które są copy-paste, nie? Luźno. Tak, Dua Lipa to samo też, no jest parę takich osób, które niestety tak to robią. No i co z takim fantem zrobić de facto? No, tak na dobrą sprawę i dla mnie jedyną drogą jest ucieczka do przodu. No dobra. Czyli nowy wzór, nowe rozwiązanie, lecimy. Oczywiście jest to wymagające, bo trzeba cały czas kreatywnie do tego podchodzić. Niemniej jednak no jakby nie jestem w stanie być policjantem na wszystkich grupach facebookowych, pisać po stronach czy wynająć prawnika, który po prostu będzie się tym zajmował i ubijał. Zresztą też umówmy się, wiele tych w cudzysłowie interesów na grupach facebookowych, no to są zajęcia po godzinach. Nie? Ktoś ma sąsiada, szwagra, który mu wytnie, bo pracuje na wycinarce gdzieś tam w jakiejś firmie. Za koszt materiału, za flaszkę, za coś tam. Idzie to wszystko bez faktur, bez jakiegokolwiek... bez paragonów. Tak. Idzie to po prostu w szarej strefie, tak? No tak, ZUS, podatek dochodowy, VAT. 3 podstawowe składnie ceny. Nie? O właśnie, może też jest fajnym aspektem, bo podejrzewam, że dużo osób będzie kopiować i twierdzić, że to można zrobić taniej ze względu na to, że kwestia ceny. I teraz warto by było powiedzieć, skąd składa się ta cena i jakby gdzie jest to wszystko, bo u Ciebie proces jest dość mocno zaawansowany. No, zaawansowany. On zawsze wygląda tak samo, nieważne czy to będzie robił ktoś w garażu po godzinach, czy będzie robił tak jak ja w ramach swojej działalności gospodarczej. Ale nie każdy robi dokumentację na przykład. Okej, no można się do tego odnieść. U mnie na kanale jest film, gdzie pokazujemy całą fabrykację i tam na początku ja stoję z taką stertą papierów, tak? No. Bo to jest rysunek do każdej części, rysunek wykonawczy i tak dalej. To znaczy, mając ileś akcesoriów w portfolio, tam w sklepie w tej chwili to jest około chyba 100 produktów różnych, nie jest się w stanie mieć tego wszystkiego w głowie, tym bardziej, że polegamy na ludziach, którzy to wykonują. To znaczy, ja projektując te rzeczy coś pamiętam, natomiast bez dokumentacji no później leżymy, tak? Nie da się tego powtarzalnie robić. No tak, no w szczególności, że jest to dość zaawansowany proces, bo to się tak ludziom wydaje, że bagażnik dachowy, co to jest bagażnik dachowy? No 2 blaszki zgięte, tutaj połączone, skręcone śrubkami i tak dalej. No ale to tak, musisz mieć dokumentację, którą wysyłasz na cięcie laserem. Najpierw sobie piszesz w ogóle zapotrzebowanie, tak? No. Masz cięcie laserem,
wytnie ci laser, potem ci idzie to wszystko na giętarkę, potem jeżeli to wszystko pogną, no to potem trzeba pospawać, poszlifować, potem trzeba zanitować, potem trzeba pomalować, a potem to wszystko trzeba poskładać. Tak. I ile zrobiłeś, powiedz mi tak, jaki był pierwszy bagażnik, co? Do Grand Vitary chyba? Do Grand Vitary, tak, dla siebie po prostu. Ile sztuk musiałeś wyprodukować, żeby sprzedawać wersję? To znaczy... Chodzi mi o to, ile było projektów, zanim pierwszy w ogóle zacząłeś sprzedawać? Tak na dobrą sprawę był to na tyle prosty produkt, że jak zrobiłem to dla siebie, to obcykałem zdjęcia i właściwie było to gotowe do sprzedaży. To musiałem mieć jeszcze parę impulsów podanych, żeby to po prostu od dobrych ludzi wrzuć, zrób, to jest fajne i może to zażreć. Rozumiem. A temat taki, że miałeś jakiś taki projekt, który kilka razy musiałeś powtarzać? W sensie, żeby dojść Projekt, do dobrego rezultatu. Właściwie było kilka takich, ale to jest na zasadzie jednej rewizji, może 2 rewizji, żeby tam się wszystko zgrało. No tak, ale to jest jakby kwestia tego. No i przede wszystkim u Ciebie projekty są na podstawie skanów. No tak, no to już powiedzmy, że większość osób, które się tym zajmują i mają z tego chleb, w ten sposób to robi, bo nie da się inaczej. Szczerze, ja widziałem takie projekty, które są po prostu linijka, kartoniki i naprzód i według tego się mierzy. Da się, no tylko wtedy trzeba być przygotowanym na 7 wersji rozwojowych, zanim będzie ta finalna, która 100% pasuje. To jest to. No kwestia, to właśnie widzicie, kwestia ceny. Kwestia ceny też polega na tym, na kwestii zaprojektowania tego, nie skopiowania, kwestia pomysłu. No bo to są jednak godziny siedzenia przed kompem i wymyślania tego, jak to ma wyglądać. Bo skan sam z siebie nie jest rozwiązaniem. No, skan jest jakby początkiem tej drogi i on bardzo pomaga. Moim zdaniem bez tego się nie da zrobić szybko i dobrze, bo po prostu jesteśmy skazani na ileś tam iteracji, które dopiero pozwolą ten finalny produkt dopasować. Taka prosta rzecz jak chociażby owiewka, kształt dachu, antenka, która jest często w samochodach gdzieś tam zaraz za przednią szybą, 10-15 cm. Trzeba to gdzieś uwzględnić. Jest krzywizna dachu. No i teraz róbmy taką krzywiznę na kartonikach. No da się, tylko to jest dużo czasu zajmuje, strasznie dużo czasu zajmuje, jeżeli chodzi o zrobienie tego. No zaraz się ktoś znajdzie, że nie ma problemu, że on to tak może zrobić i tak dalej. Że to jest proste. Moim zdaniem nie, to nie jest proste. No to nie jest proste i też nie jest to... Znaczy praca twórcza nigdy nie będzie liniowa. Czyli to nie jest tak, że ktoś przychodzi z zapotrzebowaniem albo ja wpadam na pomysł, że chcę coś zrobić i wiem, że na przykład zaprojektowanie tego zajmie mi 2, 3, 7, 15 godzin. Czasem po prostu jest ten dzień, że zrobię to w 3 godziny, a czasem te projekty gdzieś tam się rozkładają w czasie, bo ja się czuję tym znudzony trochę, przeładowany jakimiś specyficznymi kombinacjami. W tym konkretnym projekcie odpalam sobie inny projekt, do tego wracam za 2 dni, albo za 3 dni, albo za 2 tygodnie, w zależności jak to tam jest poukładane czasowo. Więc to nigdy nie jest liniowe. Przynajmniej w moim przypadku też nie jestem osobą pracującą na etacie. Może dla kogoś, kto po prostu jest projektantem w firmie, która się takimi rzeczami zajmuje, no to ma nad sobą szefa, który powie, tutaj są twoje wytyczne do projektów, tutaj są projekty, deadline'y, jakby choćby nie wiadomo, co się działo, to ma być. Tak? I klepiesz, nie? No ale mało jest generalnie takich firm, które klepią takie rzeczy w Polsce na pełny etat. Ja bym powiedział, że z polskich producentów ja znam osobiście 4 firmy. No, może tak być. Które są. Bo reszta, rzecz ujmując, to są tak naprawdę jakieś tam produkcje z zagranicy i dużo pomniejszych kopiowaczy takich pojedynczych. No, wtedy praca jest liniowa, jak możesz skopiować, nie? To jest proste, nie? No, masz produkt, masz zdjęcia, czasem możesz sobie pozwolić na to, żeby ten fizyczny produkt zdemontować od kogoś, bo ktoś ci użyczy w jakiś sposób, albo przyjedzie do ciebie z takim samochodem, więc tam suwmiarka
miara zwijana i jechane, nie? No mnie martwi to trochę po prostu, że osoby, które tworzą takie projekty, tak naprawdę, tworzą takie projekty, te kopie i czują się wybitnie bezkarnie. Zaraz gdzieś tam zostanę zrugany za to, ale ja od zawsze nie lubię tematu kopiowania i uważam, że można ten temat zrobić po swojemu mądrze i tak naprawdę według własnego projektu. No, generalnie wymaga się od ludzi pomysłów, nie? No tak. To znaczy, też trzeba mieć świadomość, że to, od czego ja zaczynałem, czyli te bagażniki, no to też nie jest produkt, w którym da się nie wiadomo co wymyśleć. No, że raptem one nie będą zrobione z kulek czy z czegoś tam innego, to zawsze będą jakieś podłużnice, jakieś poprzeczki, czy jakieś płyty między tymi podłużnicami, jakieś stopy, które to mocują do rynienek, czy do miejsc po relingach, jakkolwiek. I tutaj się nie wymyśli tego bagażnika od nowa, no bo taka jest jego funkcja i ten wzór jest funkcją tej funkcji użytkowej. Tak, oczywiście masz rację, tylko jest kwestia usprawnienia tego, bo jakby patrząc przez 100 lat na przykład produkcji, przez ponad 100 lat produkcji samochodów, tak naprawdę w tym momencie ma to samo zadanie, czyli ma przewieźć od punktu A do punktu B. I ma 4 koła i kierownicę. Tak, no a czym się różni na przykład taki Ford T, który był jednym z pierwszych samochodów, nie wiem, Ford T czy Ford A? Ford T, tak. Produkowany masowo. Tak. To już Ford, pierwszy samochód produkowany masowo. Od na przykład ówczesnych samochodów, nie wiem, dajmy przykład, coś ze średniej półki, powiedzmy, że samochodu na ludu. To było chyba auto w ogóle dostawcze, nie? Ford T? No. To w iluś wersjach było produkowane, łącznie z półciężarówkami. Okay. No to załóżmy, że takim przedstawicielem czegoś takiego będzie, nie wiem, na przykład Kediq. Jakie ma teraz funkcje Kediq? Ile ma możliwości usprawnień? No tak. A ile ma usprawnień? To są rzeczy nieporównywalne, nie? Gdzie po prostu kąt wyprzedzenia zapłonu się po rozruchu regulowało. Dlatego mówię, że jakby patrząc na to, że bagażniki z jednej strony upraszczasz to, ale z drugiej strony uważam, że mnóstwo ilości usprawnień jest takie, że na przykład stare bagażniki to była obwólutka wokół i tak naprawdę parę belek. Rodzeniowa. No i tyle. A teraz masz montaże namiotów, masz wpasowane LEDy, masz gdzieś tam w niektórych możliwości stolika, masz gdzieś tam zaczepę drabinkę, masz możliwość rozbudowania o te boczne panele. Tak. Wszystko się idzie do przodu. Kiedyś były głośne, teraz można to wyciszyć przez jakieś tam owiewki. No, jest rozwój, tak? Jest rozwój. No niby taka banalna rzecz, niby dużo osób nie przywiązuje do tego wagi. Niektórzy robią relingi, kładą te obejmy, 3 poprzeczki i mówi, że ma bagażnik dachowy, że to w zasadzie jeden chuj. Wiesz, co komu wystarcza, nie? Jeżeli ktoś faktycznie turystycznie jeździ 2 tygodnie w roku i potrzebuje ten namiot dachowy wrzucić, no to może nie ma potrzeby, żeby robić całe oświetlenie w koło, bagażnik i tak dalej. Nie? Tak, wszystko zależy od potrzeb. To oczywiście z tym się w 100% zgodzę, ale nie można porównywać produktu w sensie z rozbudowanego bagażnika do 3 belek, że to jest to samo. No nie jest to samo. No jakby pod tym kontekstem mówię, bo jeżeli ktoś ma potrzebę 3 belek i on tym jeździ, on się z tym dobrze czuje, mu to wystarcza, spoko. Jakby dla mnie też swoim klientom to mówię, jak badam ich potrzeby, to czasem po prostu mówię, że zastanów się, czy warto wydać 3-4 razy więcej niż za jakieś belki aero, skoro potrzebujesz to na 2 czy 3 tygodnie w roku, żeby tam namiot zapiąć, nie? No, bo to są takie koncepty, a są też takie koncepty, w których na przykład nie masz wyjścia, nie? Bo na przykład problemem jest taki specyficzne auto, taki Jeep JL, na przykład z bagażnikiem, albo nie z bagażnikiem, tylko z tym dachem takim całym otwieranym, nie? Tak. No i weź to wykombinuj, co tam zamontować. Tam nie masz nic. To jeszcze dochodzą takie rzeczy mentalne wokół tego, że trzeba gdzieś zrobić otwór. No tak, ale tam nawet nie ma nawet jak, nie ma nawet gdzie. Tam trzeba klatkę zbudować wokół tego. Tak. I to jest unikalny akurat przypadek, bo większość terenówek jednak ma tam jakieś tam montaże w dachu i... Są zazwyczaj do tego przystosowane, nie? Czy to rynienki, czy relingi. No ale widzisz, że w takim Fordzie Rangerze chyba poprzedniej generacji, nie? Miałeś takiego klopsa, że trzeba było tam wiercić i nie to nakrętki osadzać. Wielu tak jest. Jeżeli chodzi o Rangera T6, no to faktycznie są wersje z railingami i one otwory mają. No ale gro tych samochodów jest bez railingów i wtedy po prostu, targasz pod sufitkę w dół, patrzysz, gdzie tej blachy jest na zakład, na 3 warstwy, bo są takie miejsca, gdzie się 3 warstwy schodzą, bo tam jest poszycie boczne się schodzi, poszycie dachu, czasem jeszcze jakieś wzmocnienia
i trzeba sobie to tak od dołu popatrzeć, żeby nie rozwiercić miejsca zgrzewania, no rozumiem, o co ale jednocześnie, żeby przynajmniej te 2 grubości blachy chwycić i przenieść to na drugą stronę. No, bo tego są nitonakrętki, to jest takie zbawienie. No, to jesteś akurat... nitonakrętki albo otwór na wylot i śruba od dołu. Znaczy to akurat jesteś fanem nitonakrętek, nie? Tak, przy bagażnikach tak, to znaczy to bardzo ułatwia później użytkownikowi montaż, bo jeżeli przychodzi bagażnik w puzzlach, który tam nie wiem, jest 8, 10, 12 elementów, albo przy jakichś tam konstrukcjach, gdzie są jeszcze narożniki i do skręcenia potrzebujesz zawsze 2 rąk, bo tu śrubka, nakrętka, później tu kluczyk, tu drugim kluczykiem sobie to skręcasz. Jest to trochę bardziej wymagające niż kiedy jest nitonakrętka i po prostu z jednej strony śrubka bzyt. I tak samo w drugą stronę, rozkręcanie w razie czego też, demontaż, bo musisz wtedy z drugiej strony przytrzymać, a nie daj Boże będzie śruba zaśniedziała, czy coś się z nią stanie i musisz przytrzymać to jeszcze kluczem. Są takie miejsca, że są problematyczne. Nitonakrętki rozwiązują, uważam, bardzo dużo problemów, aczkolwiek nie jest to rozwiązanie idealne. Żadne nie jest. Jak w życiu zawsze jest coś kosztem czegoś. Nie mów, Patrol jest idealny. Ale nie, wracając na ziemię, tak faktycznie. No i jest parę takich rzeczy, więc jakby reasumując całą rozmowę na ten temat, kopiowanie jest złe. Tak. Degeneruje, jeżeli chodzi o rynek. Słuchajcie, jeżeli kopiujecie i macie takie podejście, to spróbujcie wymyślić coś swojego, a nuż się trafi, a nuż rewolucjonizujecie rynek. Nikt w życiu na kopiowaniu chyba dobrze nie wyszedł. No może poza, nie wiem, robienia tych doktoratów na studiach, nie? Czy tak? Poza tym, generalnie problem jest taki z kopiowaniem, że nie będziecie uważani za twórców, tylko za kopiowanie. Jest parę takich rzeczy, które zostały skopiowane. Nie mówimy tylko tutaj o bagażnikach czy akcesoriach zewnętrznych, ale tak samo o zawieszenia czy tego typu rozwiązania. Wiadomo, że są rzeczy, których się na nowo nie wymyśli. Nikt śrub na nowo nie wymyśli. Tak, i podkładek pod coilovery też nikt nie wymyśli na nowo. Dokładnie, ale są rzeczy, które można wymyślić. Bartek jest bardzo chętny jak bym wczoraj powiedział, do wojny, takiej bym powiedział w cudzysłowie, wojny na rozwiązania. Tak. Na wzornictwo ja bym chętnie widział firmy, z którymi mogę porywalizować w kwestii właśnie wzornictwa, takiej eye pleasuring. Coś, co będzie przyjemne dla oka i będzie spełniało swoją funkcję. No bo mówię, bagażnika na nowo nie wymyślimy, czy takiego panelu, jak tutaj masz za sobą na kanistry, czy na inne akcesoria. No to zawsze będzie jakiś kawałek blachy, tylko zróbmy to tak ze smakiem. No ale wiesz, na niektóre firmy widzisz, ale ty masz taki montaż, który masz na stałe, na nitonakrętkach. A na przykład ktoś wymyślił, że będzie montowany do bagażnika i przyssawki. No i jest jeden i drugi. Ja z tym montażem mam tylko to, że nie chcę ograniczać klienta do tego, że jak chce kupić moją płytę, to musi kupić mój bagażnik. Z tej strony tak, oczywiście masz rację, ale z drugiej strony montaż jest dość inwazyjny. No jest dość inwazyjny. Z drugiej strony te samochody mają 15, 20, 25 lat. No tak. Znaczy to jest decyzja, nie? Właśnie to w kolejnym podcaście będziemy na ten temat rozmawiać a propos modyfikacji w samochodach, generalnie tak nowych. Wtedy będzie na ten temat się trochę więcej dowiecie, o co z tym tak naprawdę chodzi. Także zapraszamy Was do inspiracji i do tworzenia naprawdę fajnych swoich treści. Dziękuję bardzo. Również dziękuję i pozdrawiam. Dzięki.